Dzień dobry Państwu, po raz kolejny Jacek Borek, NT Live ze studia wyjazdowego w Grudziądzu w ramach 9. naukowo-szkoleniowego sympozjum ratunkowego. Nie nauczę się dzisiaj, drodzy Państwo, tej nazwy, jest bardzo długa, skomplikowana, ale pod nią kryje się wiele skomplikowanych wątków. W jednym z nich były wystąpienia takich gości, jak przed chwilką pan profesor Zembala, również organizacyjnie to też duże wyzwanie, ale dzisiejsze spotkanie, które Państwo żeście oglądali i słuchali w NT Live, nie mogłoby się odbyć bez takiego człowieka, którego żeście cały dzień nie widzieli, a teraz siedzi ze mną Łukasz Wierzba, którego serdecznie witam i chciałem Tobie podziękować, że jesteś dzisiaj z nami. Cześć Jacku, to ja jestem zaszczycony, że mogę z tej strony teraz być kamery, a nie z tamtej i tu jest o wiele ciężej. Luka Artist Myślałem, że tam jest ciężko, żeby to ogarnąć, ale... Tu jest ciężko. Luka Artist Studio, Łukasz, który zajmuje się profesjonalnie między innymi nagrywaniem, fotografowaniem, streamowaniem, przekazywaniem kontentu dalej do internetu, tak więc jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, korzystajcie z takiego wsparcia, które Łukasz nam daje. Łukasz dał to wsparcie zespołowi organizacyjnemu, za co jesteśmy Tobie bardzo wdzięczni. Dla mnie jest to tyle, drodzy Państwo, fantastyczne doświadczenie, że zazwyczaj kiedy prowadzę streamy, muszę ogarnąć pewne rzeczy w pojedynkę, a dzisiaj mogłem się czuć jak naprawdę w profesjonalnym studiu nagraniowym, kiedy był realizujący, był dźwiękowiec, był ktoś, kto zajmował się obrazem. To jest wielki komfort pracy, bo Ty też pracujesz sam, prawda? Tak. Ja z reguły pracuję sam, jeżeli chodzi o jakieś tam nagrania imprez, robienie relacji. Z reguły jestem sam. Wiadomo, jeżeli jest to coś naprawdę dużego, mam kilku kolegów, którzy, jeżeli mają tylko chęci i możliwości, którzy jadą ze mną i pomogą mi, bo czasami po prostu się nie da wszystkiego zrobić samemu w tym samym czasie, żeby się podzielić, ale najczęściej tak, pracuję sam. Od dźwięku, po rejestrację dźwięku, później montaż, po nagrania, latanie dronem, wszystko. Także... Właśnie. Łukasz, jakie oprócz NT Live, oprócz tego, co myśmy robili, jakie miałeś jeszcze zadania w trakcie sympozjum, bo było dużo tego, było sporo przygotowań, ale realnie za co byłeś odpowiedzialny w trakcie 9. edycji? Przeniesienie dźwięku to chyba było takie najtrudniejsze, żebyśmy zgrali ten dźwięk, to co walczyliśmy powiedzmy pierwszego dnia, kiedy przyjechaliśmy, żeby zsynchronizować ten dźwięk cyfrowy, żeby nie łapać powiedzmy jakoś z daleka, prawda, tego dźwięku, tylko żeby ten dźwięk naprawdę był taki czysty, jak najbardziej czysty, jednocześnie żeby to zarejestrować cyfrowo na kartach, jak najlepszej oczywiście jakości, plus żeby to puścić na streamingu, no jednak trochę tych kabli gdzieś tam połączyliśmy, żeby to wyszło, nie? Medycy używają tak zwanej skali oceny bólu, NRS, od 0 do 10, gdzie 0 to nie boli, 10 to najbardziej odczuwalny, najbardziej silny ból, jaki może być na tej skali. To w skali od 0 do 10, jak bardzo jesteś zadowolony z tej pracy, którą włożyłeś w przygotowaniach, bo wiem, że tam było dużo checklisty, sprawdzania, co jest potrzebne, kabelki i realnie tego, co się wczoraj wydarzyło od 12:30, od kiedy Jacek rozpoczął konferencję, potem debata i potem kolejne nagranie. Jak byś ocenił to na tę chwilę, bo za chwilkę kończymy i to tak naprawdę jest ostatnie, może przedostatnie wejście, ostatnie wejście z tego studia, może zobaczymy się w innej formie. Jakbym ocenił? Ja zawsze od siebie staram się jak najwięcej wymagać. Dobra, bądź krytyczny, ale też bądź szczery. Myślę, że okolice 7. Bardzo dobrze. Były na pewno jakieś tam gdzieś niedociągnięcia, które mam nadzieję, że tylko ja widziałem lub odczuwam, że oglądający widzowie po prostu nie odczuli jakichś tam większych braków. Wiem, co poprawić, wiem, co muszę gdzieś tam jeszcze udoskonalić, tak? Nawet może nie, że coś było źle, ale żeby mnie się lepiej pracowało, tak? Żeby następnym razem, jak przyjadę na przykład, nie był od kogoś zależny z w jakichś tam kwestiach, tak? Dlatego wydaje mi się, że takie mocne 7 może naciąga na 8. Widzicie Państwo, czyli naprawdę 7 to wysoko w skali NRS, no to w takim momencie każdy z nas medyków świadomych wykonuje pracę z pacjentem, działa przeciwbólowo, o czym z pewnością już teraz rozmawiać nie będziemy. Pozdrawiamy wszystkich widzów i słuchaczy. Napiszcie w komentarzu, skąd nas dzisiaj jeszcze, drodzy Państwo, oglądacie i słuchacie. A ja zadam Łukaszowi takie proste pytanie, pytanie jest bardzo proste, ale odpowiedź może być trudna. Łukasz, w jaki sposób
medycy, w jaki sposób osoby, którym dedykowana jest taka konferencja, medycy, którzy pracują w prehospitalu, w medycyny przedszpitalnej, mogą wykorzystywać obecną technologię do streamów, do nagrywań, zdjęcia, drony, do budowania tej jakości, razem do budowania tej jakości w systemie przedszpitalnym, bo tak jak ta konferencja jest zatytułowana. Przede wszystkim no, teraz media społecznościowe to jest chyba taka wisienka na torcie, tak mówiąc troszeczkę kolokwialnie, to jest coś, co przez social media możemy trafić do młodych i starszych w średnim wieku, a tam potrzebujemy dobrego materiału, potrzebujemy czegoś, co zaciekawi. Kiedyś, jeżeli dodaliśmy trochę tekstu, to jeszcze było ok, dodaliśmy jakieś zdjęcie, ok, nieważne, czy to było telefonem, czy coś. Teraz no niestety idziemy, wszystko idzie do przodu. Jakość musi być jak najlepsza, począwszy od wideo po zdjęcia, tak? Musi być krótko, zwięźle na temat. Jeżeli mamy wideo za długie, ja obserwuję sobie statystyki swoich gdzieś tam filmów, które wrzucam. Czasami mówię, wow, kurczę, ale zrobiłem super wideo. Dlaczego po minucie wszyscy wyłączają? I zaczyna się ta analiza, czyli albo nie trafiłem do docelowego takiego klienta, czy tam odbiorcy wtedy, czy powiedzmy coś może w danym miejscu w filmie jest takiego, że przynudza, prawda? I tak samo jest, myślę, że medycy mają to samo. Krótka, zwięzła, tak teraz TikTok, tak? Tam wszyscy nagrywają. Od medyków po chyba polityków, po... Co nie jest dobre z punktu widzenia, że jest własnością Chin, a oni potrafią wykorzystywać takie różne rzeczy. No to, to już jest powiedzmy druga strona tego medalu, ale tak, krótkie formy, nagrane w bardzo ciekawy sposób, w dobrej jakości. Ujęcie z drona wystarczy czasami na 2 sekundy, żeby przykuło uwagę. Wow, mamy piękny widok, tak? I ty zostaniesz na tym wideo. Ale jeżeli nie będziesz miał zwykłe ujęcie, to nie do końca. To NT Live nie wpisuje się, drogi Łukaszu i drodzy Państwo, w te formy, w te narracje, bo odcinki średnio mamy 2,5 godzinne. Ale NT Live ma świetnego prowadzącego. Ale to dziękuję, to miłe słowa, ale jednak kłóci się to trochę z twoim porównaniem, bo to są kilkuminutowe odcinki, a my mamy kilkugodzinne, 2, 3. Oczywiście one odbywają się rzadziej, nie tak często, nie są to rolki. Bo może chodzi o grupę odbiorców. No tak. No i teraz, kiedy popatrzymy na profil Łukasza, tam pewne filmy mają kilka milionów odsłon, kiedy patrzymy na profile medyczne, no mają tych odsłon znacznie mniej, no bo to jest szczególna grupa docelowa. No to właśnie, to teraz jak już mamy taką grupę odbiorców, tyle odsłon, to co z tym tak naprawdę możemy zrobić? Do czego nam to może posłużyć? Do szerzenia wiedzy, powiedzmy, tak, do promowania zachowań, powiedzmy, jakichś prawidłowych postaw? Właśnie wartości chciałem powiedzieć, żeby to nie było tylko puste, jedziemy na zasięgi, tak, jedziemy po to, żeby mieć dużo wyświetleń, tylko żeby jednak coś przekazywać. No ja w swoich gdzieś tam wideo nie mam za bardzo takiej możliwości, bo ja pokazuję, nie wiem, czy to jest samochód, czy to jest relacja z czegoś, tak, to jest troszkę inny rodzaj pracy, ale tak jak twoja praca, mając im większe zasięgi, trafiasz do większej grupy ludzi, nawet do tych, których tak naprawdę nie do końca to może interesować, bo im się wyświetli ten film i jak zaciekawi prowadzący lub też gość, który będzie, tak, będzie o czymś ciekawym mówił i będą te wartości, o kurczę, no warto tego gościa posłuchać, tak? Ja dzisiaj spędziłem tutaj troszeczkę czasu. No tak, od samego rana był Łukasz z nami, nie widzieliście Łukasza. Głowa tutaj jest no po prostu już przepełniona informacjami i ja wiem, że do kilku wideo na pewno wrócę, bo wychodziłem, musiałem gdzieś tam sprawdzać, prawda, czy ten stream leci i na pewno sobie przejrzę niektóre wypowiedzi. Drodzy Państwo, bo Łukasz dzisiaj równolegle ogarniał technikalia tutaj w studiu naszym nagraniowym i jednocześnie robił zapis materiału ze wszystkich wykładów, które będą się polecać do Państwa usług w trakcie najbliższych dni, kiedy organizatorzy 9. sympozjum będą to udostępniać, więc to powiem Tobie, że miałeś podwójne trudne zadanie dzisiaj. Ogarnąć mnie, a to nie jest łatwe, no i ogarnąć tamte kwestie, no bo to też jest również niezłe wyzwanie. Tak, najgorzej, że nie da się po prostu rozdzielić w tym samym czasie. Ale z drugiej strony też nie było sensu brać drugiej osoby w niektórych momentach, ponieważ nie było tego aż tyle. I to są takie dylematy czasami właśnie na etapie już planowania rozmów, powiedzmy, ile sprzętu zabrać
ilu operatorów, tak, powinno być. I to trzeba sobie logistycznie gdzieś tam, dlatego na przykład tu organizatorzy świetnie, harmonogram godzinowy i tak dalej. Nie szkodzi zupełnie. Wszystko stoi. Harmonogram, prawda, godziny tu od tej do tej, do tej, do tej, nawet jeżeli tam się jakaś obsuwa mała Kilka trafiła, minut, to jest... tam nie wiem, z tego co wiem, to na wykładach chyba jest teraz 4 minuty opóźnienia. To jest dobry To czas. jest tyle co nic, zwłaszcza, że tam są 15-minutówki, 30-minutówki, więc w ciągu dnia mogło się to rozjechać, a wiadomo, ilość ograniczona jest na karcie pamięci, tak? Tak. Później dźwięk też gdzieś tam się rejestruje na rejestrator, żeby to wszystko było zsynchronizowane. 4 minuty opóźnienia to jest tyle co nic. Świetnie. Że... Łukasz, ja mam do Ciebie taką prośbę. Gdybyś miał w kilku, dzisiaj cyfra 3 często się powtarzała w rozmowie z panem profesorem Zembalą, z ministrem zdrowia, z panem wiceministrem zdrowia, panem Waldemarem Kraską. Gdybyś miał dać 3 wskazówki dla medyków, którzy chcą właśnie te prawidłowe postawy, postawy, które mają za zadanie poprawiać wiedzę, umiejętności, różnego rodzaju szerzenie wiedzy, wykonywać, to 3 wskazówki techniczne, które każdy z nas musi wiedzieć, jakie must have dla medyków w medycynie przedszpitalnej, żeby wejść w internet, wejść w technikalia. To co to takiego jest? Nie musimy inwestować na pewno ogromnych pieniędzy. No właśnie, no to jest kupę kasy. Bo to nie chodzi o to, żeby kupić aparat, kamerę za 10, 15, 20 tysięcy, do tego obiektywy, lampy i tak dalej, bo smartfony już nam naprawdę dają w tym momencie duże możliwości, ale dźwięk, podpiąć słuchawki. Mam taki mikrofon, dzięki Twojej współpracy. Mikrofon, słuchawki, nawet tak jak rozmawiamy sobie czasami zestawy głośno mówiące, ale mówić do tego, a niekoniecznie tylko wyciągnąć ten telefon przed siebie, tak? Może jakaś stabilizacja, jakiś fajny statywik. To są naprawdę niedrogie rzeczy, bo to kosztuje, nie wiem, czasami 10, 20, 30. Najtańsze mikrofony kupujemy za 30 zł tak naprawdę i już mamy lepszy dźwięk czasami niż nasz wbudowany mikrofon. Czyli dopasowanie sprzętu nie musi być od razu z najwyższej ligi, po konsultacji na przykład z kimś, który to ogarnia temat. Dokładnie czy tak. Czy... Na YouTube jest mnóstwo tutoriali, jak zacząć nagrywać, jak zacząć montować, bo do tego musimy ściągnąć jakąś tam apkę, no bo teraz większość ludzi na telefonach montuje aplikację jakąś, która nam będzie pasowała. To nie jest to też, że wpiszemy najlepsza aplikacja, bo tych aplikacji jest tam, nie wiem, setki, ale musimy dobrać tą, której interfejs będzie nam najlepiej odpowiadał, bo każda aplikacja ma praktycznie te same funkcje. Wytnij, kopiuj, wklej, przesuń i tak dalej, ale musi nam to odpowiadać wizualnie, jakoś tam pod palcami i tak dalej. Także myślę, że to... A trzecia rzecz? Może z doświadczeń Twoich, bo kiedy wejdziemy do Ciebie na profil, przełamać się przed kamerą. Czyli zacząć gadać, jeszcze bardziej. Zacząć mówić przed kamerą. Ja miałem z tym ogromny problem, byłem z tamtej strony i zanim zacząłem nagrywać jakikolwiek materiał, żeby powiedzieć coś do kamery, wystawić to tak, cześć, jestem dzisiaj, nie wiem, w Częstochowie i nagrywam coś, no miałem z tym problem. Zawsze mi się wydawało, że coś powiem nie tak, zawsze mi się wydawało, że kurczę, no mogłem to lepiej nagrać, nie wiem, obrobić, ale w pewnym momencie przełamałem się, zrobiłem pierwszego takiego vloga, gdzieś tam wrzuciłem go na Instagram, odbiór był świetny, przynajmniej jak dla mnie byłem zadowolony i to tak poszło, że teraz prawdopodobnie byśmy teraz nie siedzieli, bo bym Ci powiedział, wiesz co, ja wolę nie, a jeszcze tak ja cię trochę zmusiłem, może nie zmusiłem, ale nie. No tak, no. Pół dnia mówię, że później będziemy rozmawiać, więc ja się oswajałem pół dnia z tą myślą. Ja Cię ostrzegałem. Tak, ostrzegałeś mnie tutaj, ale jest mi naprawdę bardzo miło i przede wszystkim, Jacku, wielkie ukłony dla Ciebie, jeżeli chodzi o sprawy techniczne. Ja wiem, że pracujesz sam, ja wiem, że też tutaj gdzieś tam moja cegiełka była dołożona, ale naprawdę wielkie ukłony, mega się pracowało, mega dobrze się mi z Tobą pracowało. Nie było sytuacji takiej, że stanąłeś, wiesz, tu, a zrób, bo jesteś tu od tego. Nie, to była komunikacja, to było naprawdę, super. Co Ci mogę pomóc. Tak, z takimi ludźmi się super pracuje. Także... Zapewniam Cię, że my medycy mamy takie poczucie, że rzeczywiście tak można pracować, to jest ten teamwork i z zazdrością patrzę na wielkie produkcje, gdzie takich operatorów kamer, realizatorów jest wielu i można rzeczywiście skupić się tylko i wyłącznie na merytoryce, na takich rozmowach, jak był przed chwilą pan profesor i jeden, drugi, trzeci, kolejny,
no to jest wtedy taki komfort pracy. No ty też tego komfortu nie masz, bo często robisz to sam. No dobrze, ale powiedz mi, Łukasz, jedną rzecz. Gdyby na 10. sympozjum ratunkowym w przyszłym roku miało się znaleźć również taki pomysł, czy to w towarzystwie Entelive, czy jakiegokolwiek innego portalu, jak ty byś sobie wyobrażał, żeby utrzymać jeszcze lepszą jakość albo rozwijać te definicje jakości, żeby takie streamy, żeby takie relacje, żeby takie przekazanie światu treści wynikających nie tylko z programu, ale z wystąpień był jeszcze bardziej atrakcyjne. Szalej, jak byś to widział? Drony, bo tutaj już nawet napisał Łukasz Derkacz o dronach do takich organizacji, które zajmują się ratowaniem, poszukiwaniem. No ale jak ty byś to widział? Coś już ci się może w głowie... Wiesz co, my mamy to studio tak naprawdę improwizowane. Ale daje radę. Nie, oczywiście. Wpadliśmy na nie tak naprawdę, no przyznajmy No się. nie, to twój pomysł. Przechodzili tutaj i mówimy, kurczę, patrz, dwie Dlaczego kanapy. w pokoju zamkniętym? Tak. My chcemy do ludzi. My chcemy do ludzi. Ale dlaczego by tego nie zrobić na przykład jeszcze na zewnątrz, gdyby pogoda na przykład nam dopisywała, tak? Dlaczego tego nie zrobić w plenerze, nie wiem, forma spaceru? Może, bo niektórzy na przykład w formie takiej zamkniętego pomieszczenia mogliby się czuć nieswojo, powiedzmy, tak? Może... Onet rano robi to w samochodzie, wywiady, tak? Prawda? Albo na motocyklu. Są ludzie, którzy wiesz, specjalnie malucha kupują lub dużego Fiata, bo tam są rozmowy i to ma klimat, tak? Może to też w jakiś tam sposób ściągnie tych widzów, prawda, że gdzieś to będzie, nie wiem, mamy tutaj piękną w Grudziądzu tam plażę, prawda, Tak, są leżaczki, dlaczego tego nie wykorzystać, tak? Myślę, że byśmy wkurzyli widzów i słuchaczy, którzy są na dyżurach. Zapewne tak, też ciężko sobie niektóre osoby, które tutaj były bardzo elegancko ubrane, żeby tam były, więc dlatego mówię, niektóre osoby, ale to też byłaby pewna różnorodność, niektóre osoby, które no niekoniecznie by chciały tam, można by było tutaj ich, prawda, ugościć, ale kilka osób, dlaczego byś, myślę, że Michał tutaj by się zgodził. Jasne. Drogi Łukaszu, znajdziemy cię gdzie? Można mnie znaleźć na Instagramie, Facebooku, YouTubie, Luka Artist Studio. Zapraszam serdecznie do tam łapki w górę, subskrypcji i tak dalej. Bo to ważne w tym przekazie. Bo to jest ważne, tak. Dzwoneczek i tak dalej, i tak dalej. Polecam się, jeżeli chodzi o jakieś właśnie realizacje. Stream od jakiegoś czasu próbuję z tym gdzieś tam działać szerzej, ale realizacje już wiem, co się szykuje tutaj. Realizacje z imprez, eventów, no, zdjęcia, fotografia, no mówię, mam zaplecze też znajomych fotografów czy innych kamerzystów, także jesteśmy w stanie gdzieś tam nawet większą imprezę po prostu obsłużyć. Rekomenduję Państwu, kiedy organizujecie wydarzenia związane z medycyną przedszpitalną, z działkami medycznymi szczególnie, żebyście się posługiwali nowymi technologiami. Wirtualna rzeczywistość, nagrania, drony, jeżeli tylko są takie możliwości organizacyjne, a warto o to zadbać, bo nie są to jakieś wielkie koszta do wynajęcia takich osób, to róbcie to, bo wtedy te zasięgi, te dotarcie i do decydentów, i do społeczeństwa, szczególnie kiedy niesiemy ze sobą jakiś przekaz, pierwsza pomoc, bądź widoczny, uważaj na siebie, noś kask na głowie, zapinaj pasy w karetce, będzie dochodzić dalej i żyjemy w obecnych czasach, o których teraz Łukasz wcześniej powiedział, że już nie wystarczy trochę tekstu i zdjęcie. Rozwijamy się ogromnie mocno. Ja bym, jeżeli mogę jeszcze Bardzo wtrącić, proszę. Ja bym dodał jeszcze jedną rzecz. Czasami zgłaszają się do mnie osoby, które mówią, wiesz co, organizuję coś tam, ale ja nie wiem, czy z tego można zrobić zdjęcia, czy tam wideo, czy udałoby się z tego zrobić w ogóle jakiś materiał. Dobrze, że pytają eksperta. No, bardzo mi miło właśnie, ale generalnie chodzi o to, że nawet nie chodzi o mnie, tylko porozmawiać z kimś. Słuchaj, bo będę organizował tam jakiś event, imprezę, tak? Może dałoby się, nie wiem, zrobić z tego jakąś wideo czy coś takiego. Naprawdę bardzo często osoby, które mają małe działalności, jakieś sklepiki czy coś takiego oraz duże korporacje zajmujące się czymś, co wydawałoby im się wydaje, że nie da się tego pokazać w fajny, atrakcyjny sposób. Ale właśnie na tym polega nasza też praca fotografów, kamerzystów, żeby właśnie pokazać, że to można pokazać z tej strony i
trafić do jakiejś tam grupy odbiorców jeszcze innej, tak na przykład. Także Czy pojawi się jakieś nagranie, może jakiś zlepek zdjęć, materiałów, ujęć, które będzie podsumowywało tak. 9. edycję naukowo-szkoleniowego sympozjum ratunkowego, czy dzisiaj kończymy, już nic więcej nie będzie? Będzie na... Nie wiem, gdzie będziesz. Gdzie będzie? Nie wiem, gdzie to będzie udostępnione, Ale coś tam ponieważ dla organizatorów tak, będzie przygotowany, nie wiem, prawdopodobnie około minutowy, 1,5-minutowy taki zlepek fajnych, najciekawszych momentów, super akcji, która była na przykład na plaży. Tak, słyszeliśmy te strzały, huki, dym był nawet. Tak, mogę zdradzić, że ujęcie z drona robi robotę. Tak, tu nie było nic widać, po prostu pojawia się wielka mgła. Także. Drodzy Państwo, te wszystkie materiały będą udostępnione, będą pokazane. Oczywiście dajcie troszeczkę czasu dla ludzi, którzy się tym zajmują, żeby to jakościowo było bardzo dobrze. Jeżeli pojawią się mimo wszystko jakieś drobne niedociągnięcia, czy to tak jak w wejściach na żywo, czasami pomyłka językowa, czasami coś nie wyjdzie, nie udało się zrobić jednej czy drugiej rzeczy, to mimo wszystko to niech to będzie dowodem na to, że to są sprawy na żywo. To nie jest postprodukcja, którą można wyciąć, wciąć i wkleić, żeby to było idealne, bo ja od 3 lat realizując projekt NT-Live, wszystkie odcinki zostały nagrane na żywo, żaden nie był nagrany przygotowany i wysłany jako postprodukcja do obrobienia, więc dla mnie to jest wielkie wyzwanie, za każdym razem wielka trema, jak to wyjdzie. I tu jest właśnie twoja przewaga, bo ja nagrywając sobie vlog, ja powiem 3 razy do kamery dzień dobry, ale ty raz, 2, 3 wchodzimy i ty mówisz to od razu, tak? Jest to wyzwanie, jest to ogromne wyzwanie. Nie ukrywam wyzwanie, ale też wielka frajda. To teraz tak, Łukasz już widział, o co tu chodzi w tej zabawie, może te osoby, które będą oglądały za chwilkę ten materiał, bo teraz może są zajęte. Mamy taki baner wielki, za chwilkę jeszcze będzie położony w całej okazałości, gdzie wszyscy goście NT-Live, bez znaczenia, czy są medykami, czy nie są medykami, więc proszę Cię tutaj, przyjmij moje zaproszenie i to będzie dla mnie wielki honor, że się tutaj podpiszesz dla mnie. Dla widzów, jakkolwiek użyjesz tutaj swojego artystycznego zmysłu, ja mogę przejąć mikrofon, który jest twój, ale na razie zabieram i będziesz mógł tam zrobić wszystko to, co chcesz. Ja, drodzy Państwo, w tym momencie zwrócę się do Was. Przede wszystkim chciałbym podziękować za te komentarze, za aktywność, za merytoryczną rozmowę, jak zwykle w NT-Live. Dla mnie jest to ogromnie ważne, kiedy zapraszani goście, zarówno w tej one by one koncepcji, kiedy ja jestem w Oslo czy w studio w innym miejscu, przyjmują osoby zaproszone i z nami rozmawiają, z nami dyskutują. I to jest niesamowite, że nam towarzyszycie. Nawet jeżeli nie zgadzacie się z opiniami, postawami tych osób, które są z nami, to mimo wszystko jesteście i komentujecie i dodajecie pewne rzeczy. W tym momencie będziemy się z Państwem żegnać. Ja nie wiem, czy pan profesor Nadolny będzie chciał jeszcze cokolwiek powiedzieć z tego studia. Mam nadzieję, że tak, a jeśli nie, to będziemy za chwilkę żegnać się z Państwem. Zachęcam Państwa do tego, żebyście zaglądali na stronę internetową Sympozjum Ratunkowego. Ważne, żebyście byli zupdate'owani, co się ciekawego dzieje w ogóle w świecie medycyny przedszpitalnej i z pewnością będziemy Państwa informować na antenie NT-Live o naszych wydarzeniach. Ja jutro już niestety będę się musiał pojawić w Oslo, więc dzisiejszy dzień to tak naprawdę zakończenie naszego spotkania, ale oczywiście zdjęcie muszę Tobie zrobić, jak to podpisujesz. Zrobiłeś już jedno, ale robimy, drodzy Państwo, drugie. Niech to będzie wielki podpis. Raz jeszcze dedykowany wszystkim widzom. Trzymaj mikrofon, ten mikrofon jest twój. Raz jeszcze słowa uznania. Audycje dzisiejsze były realizowane przez Łukasza Wierzbę z Luka Artist Studio, za co jestem niezmiernie wdzięczny. Nieraz o tym mówiłem. Był też z nami Kamysz, koszulki ratownictwo medyczne. Dzięki za wsparcie, dzięki za ubranie mnie dzisiaj. To jest coś niesamowitego, jak możemy razem współpracować, jak możemy razem działać i się nawzajem po prostu uzupełniać, chciałem powiedzieć. To w ramach tych rozmów na żywo. To co? Dokładnie tak. Machamy do Państwa. Wszelkiego dobrego, bądźcie zdrowi. Do zobaczenia i do usłyszenia w NT Live. Łukasz Wierzba, Jacek Burowicz. Dzięki wielkie, Jacek.